I jak myślicie, co Not Farming zrobi w dzisiejszym odcinku? Tylko złe odpowiedzi piszcie w komentarzach, a my zaczynamy z Farming Geniusem zbierać marchew. Tak się składa, że w poprzednim odcinku została ona przez nas zasiana. Dzisiaj trzeba ją zebrać, trzeba zebrać plony, trzeba je sprzedać i zamienić je na pieniądze, bo tak naprawdę pieniądze są esencją tej serii, zależy nam tutaj najbardziej właśnie na pieniądzach. Chcemy je zarabiać, chcemy je inwestować i przede wszystkim potem cieszyć się kolejnymi rzeczami, które będziemy mieli oczywiście, jakby nie patrzeć, tylko z tych pieniędzy. Dlaczego tak? Dlatego, że zaczynamy całkowicie od zera na płaskiej mapie i tutaj mamy już 4. odcinek i bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia jego do końca. Tak tylko powiem, że mniej więcej 60% widzów, która ogląda moje filmy, jeszcze mnie nie subskrybuje, więc to jest chyba najlepszy czas, by nadrobić zaległości. No a my lecimy już z tymi ręcznymi narzędziami do kopania marchewki. Powiem Wam, że są one dużo lepsze niż mi się wydawało. Wydawało mi się na początku, że to jest maszyna wolna, taka w sumie średnia, a prawda jest taka, że nie dość, że potrafi kopać naprawdę wydajnie, bo jestem w stanie tutaj ogarniać 2 rządki na raz, to jeszcze dodatkowo zbiornik w tej maszynie wcale nie jest taki mały. To jest 2000 litrów. A wiecie co jest fajnego? Dlatego, że tutaj mamy takie skrzynki, które powstają właśnie z pojemnością 2000 litrów. Mega wygodne, mega wydajne, no i dzięki temu jesteśmy w stanie zbierać tą marchew naprawdę bardzo szybko. Gdybyśmy chcieli użyć sprzętu, który jest podłączany do ciągnika, to zajęłoby nam to więcej czasu. Niestety, ale najtańsze maszyny, które są podczepiane do traktora, mają jedną zasadniczą wadę. Są bardzo mało wydajne, bo są to maszyny jednorzędowe, a my jedziemy 8 km na godzinę i jesteśmy w stanie pracować na 2 rzędy naraz. Bardzo dobry sprzęt. Zresztą widzicie, jak szybko w tym momencie byliśmy w stanie zebrać to pole. No, największą zaletą oczywiście tych maszyn jest cena, bo są po prostu bardzo tanie. Prawdę mówiąc, są prawie za darmo i dzięki temu jesteśmy w stanie zbierać takie pole marchewek czy innych upraw niesamowicie szybko. Ale powstają za to palety i te palety później trzeba zebrać w jakiś sposób. Oczywiście mógłbym wziąć je w ręce, mógłbym je przenieść używając super siły, ale mogę wziąć też przyczepkę z autoloadem i załadować je w miarę szybkim sposobem. Oczywiście muszę mieć do tego jeszcze jakiś traktor, ale to też nie jest żaden problem, bo mam tutaj takiego zielonego John Deere'a. Bardzo fajny traktor i w tym momencie nie wiem czy widzieliście, ale Not Farming prawie przyprawił mnie o zawał serca. Wjechał na pole pełne topoli i chciał ją kultywatorować albo talerzować, nie wiem jaką maszynę on tam wziął, ale chciał po prostu zniszczyć to pole. W ostatniej chwili się zorientowałem, że coś jest tutaj nie tak i powstrzymałem go przed tym właśnie zamiarem. Gdyby się okazało, że to pola zostanie zniszczona, to mielibyśmy tutaj naprawdę duże straty. My już zebraliśmy to pole, ale ona będzie odrastać. Musimy poczekać teraz kilka miesięcy, być może kilkanaście, w zależności od tego, jak tutaj przewiniemy mocno czas. No i wtedy to pola wyrośnie po raz kolejny. Natomiast ja idę teraz sprzedać marchew. Zobaczcie, mamy 55 000 złotych na koncie. Jest prawie 75 000. Oznacza to, że zarobiliśmy ponad 19 000 złotych na tej marchwi. Czy to jest dużo, czy mało? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Najlepiej w komentarzu. Ale mi się wydaje, że 19 000 złotych z takiego niewielkiego pola to jest naprawdę świetny wynik. Tym bardziej, że pracowaliśmy tak naprawdę ręcznie. No ale dobrze, chodźmy do sklepu, bo teraz trzeba znaleźć siewnik. Pomyśleliśmy, że trzeba będzie wreszcie zacząć siać coś bardziej wydajnie. I powstaje pytanie, jaką maszyną to zrobić? Skoro zarobiliśmy trochę pieniędzy, to trzeba wypożyczyć jakiś sprzęt. Teoretycznie są tutaj siewniki, które są bardzo szerokie, ale one znowu mają inne wady. Dlatego ostatecznie zdecydowałem się, nie na tego Bigroya, nie na tego dużego traktorka, to innym razem. Zdecydowałem się na specjalny siewnik, który jest taki, bym powiedział, średni. Ani zbyt duży, ani jakiś malutki. Dodatkowo umożliwia siew bezpośredni, z tego co widziałem, zaraz to jeszcze sprawdzimy, ale do niego i tak potrzebuję mieć nowy traktor. Zastanawiacie się co to będzie? No to macie. Jest to Steyr Absolut, czyli jeden z moich ulubionych traktorów, ale tak jak pewnie wielokrotnie już mówiłem na tym kanale, najbardziej lubię traktory marki Deutz. A dlaczego tak? Bo są zielone. I tyle. Wiecie, podobno jest tak, że jak kobieta wybiera samochód, nie wiem, bo to jest taki, wiecie, żart, więc tu nie mam zamiaru nikogo obrażać, no ale podobno jak mężczyzna wybiera samochód, zwłaszcza używany, to zwraca uwagę na 1000 rzeczy, a na kolor najmniej. A jak kobieta wybiera samochód, to podobno zwraca najbardziej uwagę na kolor. I wiecie co?
czy tak jest naprawdę? Jeżeli oglądają mnie tutaj jakieś kobiety, to powiedzcie mi, na co zwracaliście uwagę, na co zwracałyście uwagę w momencie, gdy kupowałyście jakiś swój samochód, a na co zwracają uwagę faceci. Także proszę o dyskusję w komentarzach, tylko kulturalną dyskusję, bo jestem po prostu tego bardzo ciekawy. Czy ten żart, dowcip, anegdota ma coś w związku z prawdą, czy jednak niekoniecznie? Farming Genius przyjechał tutaj, wziął sobie jakiś kultywator, nie wiem szczerze mówiąc po co, bo mamy też dużą talerzówkę, ale może on ma jakiś ukryty plan w związku z tą maszyną. Ja mam natomiast inny ukryty plan, mianowicie chcę załadować rzepak i nawóz do mojego siewnika. Powstaje oczywiście pytanie, co będę tutaj siał. Rzepak jest taką roboczą rośliną, która akurat tutaj była jeszcze ustawiona, natomiast będziemy siali coś zupełnie innego. Zaczniemy od szpinaku. Szpinak jest jedyną rośliną w Farmingu 25, która odrasta 2 razy. Albo inaczej, to jest jedyna roślina w Farmingu 25, która daje plon 2 razy. Naprawdę. Jest to bardzo niezwykła roślina w Farmingu 25, jest to opłacalna roślina swoją drogą, zwłaszcza jeżeli jesteście w stanie dość tanio zebrać szpinak. No ale my będziemy ten szpinak zbierać dopiero za jakiś czas, na razie trzeba go zasiać. Sianie szpinaku odbywa się standardowo. Bierzecie zwykły siewnik, siejecie szpinak i tyle, tu nie ma żadnej filozofii. Tak jak siejecie owiec, zboże, jakieś inne, czy nie wiem, rzepak, tak po prostu siejecie sobie szpinak. Teraz szpinak jest zasiany na naszym najmniejszym polu i musimy tylko poczekać, aż on wyrośnie. A gdy szpinak wyrośnie, to będziemy mogli go zebrać, oczywiście ręcznie, ponieważ jest to najtańszy sposób na zbieranie szpinaku i wielu innych roślin w Farmingu 25, oczywiście przy użyciu modów, które tutaj mamy. Teraz jednak musimy znaleźć inną maszynę, a mianowicie siewnik punktowy. Zastanawialiście się, jaka jest różnica między zwykłym siewnikiem a siewnikiem punktowym? No to ja wam to teraz wytłumaczę. Siewnik punktowy sieje w rządkach. No, jak sama nazwa wskazuje, punktowo, czyli on jest w stanie umieścić to nasionko konkretnie w odpowiednim miejscu. Standardowy siewnik zachowuje się troszeczkę inaczej. Wrzuca, powiedzmy, te nasiona do ziemi bardziej losowo. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że na przykład jak macie zboże, powiedzmy taką pszenicę, to nie musicie siać jej w rządkach. Macie pszenicę, po prostu rozsypaliście sobie pszenicę, nasionka do ziemi i wam to wszystko wyrosło. I pięknie, w dużym uproszczeniu oczywiście, ale mniej więcej tak to działa. A siewnik punktowy zachowuje się w taki sposób, że robi piękne rządki. Dlaczego to jest takie ważne? No bo na przykład kukurydza musi być siana w rządkach, bawełna jest wsiana w rządkach, sorgo jest wsiane w rządkach podobno czasami, chociaż, soja jest wsiana w rządkach, bo to też jest ważne, sorgo absolutnie nie. Natomiast my tutaj mamy kukurydzę, bo pomyśleliśmy sobie, że zrobimy tutaj kiszonkę. Kiszonka będzie kolejnym sposobem na zarobek. Oczywiście kiszonka w wersji już takiej troszkę bardziej przemysłowej, no bo my tu mamy troszeczkę tej kiszonki, no ale wiecie, my mamy tej kiszonki dosłownie malutko, dodatkowo robi ją tam pracownik i to jeszcze jakiś taki nie do końca dorobiony, no bo ten pracownik to wiecie, tak sobie jeździ, coś tam zrobi, no ale ma te maszyny takie malutkie, ma malutkie kosiarki, no więc to jest taki pracownik, co bardziej udaje niż pracuje. My mamy tutaj zdecydowanie większy sprzęt, no ale pomyśleliśmy, zrobimy sobie akcję kiszonkę, w końcu jest nas tutaj 3, jest 3 sąsiadów, to będziemy robić naprawdę kozacką akcję. No ale żeby można było zrobić akcję kiszonkę, no to trzeba będzie jeszcze mieć z czego robić tą kiszonkę. Oczywiście najlepszą rośliną do zrobienia kiszonki jest kukurydza. No w Farmingu 25 możemy kiszonkę robić chyba z 8 roślin. Na pewno możemy ją robić z trawy, to ma sens. Możemy ją robić z kukurydzy, to ma jeszcze większy sens. No i możemy robić ją na przykład ze zbóż. Na przykład możemy zrobić z pszenicy, z jęczmienia. Możemy zrobić też z innych roślin, na przykład z rzepaku czy z soi, ale to już całkowicie sensu nie ma, bo nie dość, że takie roślinki długo rosną, no to jeszcze trzeba je zniszczyć, można powiedzieć, nie macie wtedy żadnych plonów ani nic takiego. Robienie kiszonki z takich roślin nie ma większego sensu, ale w formie ciekawostki warto powiedzieć, że takie coś jest możliwe. Przede mną, jak widzicie, jest zrobiony zarys kolejnego pola. Tam w przyszłości będziemy pracować. Oczywiście, gdy troszeczkę rozbudujemy sobie naszą tutaj gospodarstwo, na razie jednak mamy gospodarstwo bardzo skromne, bardzo niewielkie, mamy też zrobioną jedną drogę, kolejną rozbudowę dróg na pewno będę musiał tutaj zrobić, ale to jest jeszcze melodia przyszłości. Na razie, jak widzicie, mam kukurydzę, mam bardzo fajny siewnik do kukurydzy, robimy sobie ładne rządki, kukurydza będzie tutaj nam rosła i oczywiście na tej kukurydzy planujemy zarobić mnóstwo pieniędzy. Niestety problem polega na tym, że nie miałem możliwości załadowania płynnego nawozu do tego siewnika, bo po prostu brakło nam pieniędzy. Wszystkie pieniądze poszły na leasingi albo na jakieś inne wydatki, okazało się, że niestety tych pieniędzy już nie ma. No i dlatego ja nie jestem w stanie teraz nawozić i Notfarming jeździ tym swoim małym pierdzikułkiem i nawozi pole za pomocą nawozu stałego. No, tak się składa, że tego nawozu stałego mamy na gospodarstwie bardzo, bardzo dużo.
Wspominałem co nieco o soi, no i trudno by było teraz nie wspomnieć o tym, że soja jest bardzo kiepską uprawą, jeżeli nie macie przetwórstwa, nie macie tak naprawdę żadnych wielkich pól, a my tutaj siejemy soję. Wiecie po co? Żeby wam to dokładnie pokazać i zobrazować. Ponieważ soja oczywiście jest bardzo opłacalna w przeliczeniu na 1000 litrów, no ale weźcie pod uwagę, że plony z hektara są stosunkowo małe. Oczywiście, zaraz tutaj ktoś przyjdzie i powie, że z rolnictwem precyzyjnym soja ma sens. Tak, ma rację. Jeżeli na przykład ktoś mi powie, że są różnego rodzaju mody typu Harvest Profit, tak, wtedy soja może mieć sens. Ale jeżeli nie grasz z modami, które cokolwiek zmieniają z mechaniką gry, to soja większego sensu na początek rozgrywki nie ma. Dlaczego? Bo nie możesz przerobić jej w fabryce. Nie możesz tak naprawdę nakarmić nimi zwierząt, no poza świnią, ale to karmienie soją świni nie ma większego sensu już w ogóle. To już jest w ogóle pomyłka. No i generalnie soja wymaga oczywiście mało pracy. I ktoś mi powie, no tak, no ale soja nie wymaga pracy, więc można po prostu ją zautomatyzować. No oczywiście, że tak. I tu jest racja. Tyle, że można zautomatyzować na przykład rzepak, który jest bardziej opłacalny w przeliczeniu na hektar. Jeszcze można z rzepaku zrobić olej rzepakowy, więc już w ogóle. Dalej możemy mieć ryż długoziarnisty, który jest robiony za pomocą tych samych maszyn. I co wtedy? No, jest tak samo opłacalny albo bardziej. Jest dużo bardziej opłacalny, bo z ryżu długoziarnistego można zrobić bardzo opłacalne produkty. Na przykład. Więc jeżeli tylko macie fabrykę, no to soja nie ma żadnego sensu. No ale my chcemy to sprawdzić. Chcemy wam to udowodnić i pokazać, że faktycznie jest tak, a nie inaczej. Dlatego posiałem soję na jednym polu. W międzyczasie w nocy przeszło tornado, które prawie nas zmiotło z powierzchni tej mapy, ale na szczęście ominęło nas dosłownie o jakieś 20 metrów. Kto był spostrzegawczy, to widział, że tam tornado się na chwilę zrespiło. O, w ogóle to nam jeszcze dojrzała, jak widzicie tutaj, to pole energetyczna. Bardzo nas to cieszy. Tak się składa, że leasingi niestety zabrały nam ogromną ilość pieniędzy. Korzystamy tutaj z takich modów, które pozwalają przyspieszyć bardzo mocno skalę czasu, no ale niestety w związku i oczywiście wzrost roślin, no ale niestety efektem ubocznym jest fakt, że płacimy ogromne pieniądze za leasingi. No i sytuacja jest taka, że mamy teraz luty. Mamy 10 000 złotych jeszcze w plecy. Oczywiście jest to związane z tym, że teraz musieliśmy zapłacić ogromne pieniądze za leasingi. Not Farming jedzie prosto w Farming Geniusa. Nie wiem, co oni tutaj zrobili, ale doprowadzili do jakiejś śmiesznej, malutkiej kolizji. Dobra, lecimy w takim razie teraz to jakoś sprzedać. Niestety na moją przyczepkę z autoloadem mieszczą się zaledwie 4 bele. Dajcie znać proszę w komentarzu jeszcze o jeden taki temat. Czy podobają wam się te krawężniki? Czy podoba wam się ta droga? Bo my, gdy nagrywamy ten odcinek dla was, no to tak, ja oczywiście bardzo jestem zadowolony z tego i cieszę się, że mamy coś innego wreszcie tutaj, że to nie jest zwykła taka droga pomalowana, tylko mamy ładną drogę z liniami i jakimiś innymi rzeczami. Ale z drugiej strony za każdym razem, gdy na przykład Not Farming lub Farming Genius przejeżdżają tutaj, to się denerwują, że mają wąsko, że podskakują. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się to podoba, czy nie. No bo nie chodzi mi o to, że będziemy krytykować teraz fizykę w farmingu, że nagle nam pojazdy podskakują, bo wszyscy wiemy, że to jest słabe, tylko chodzi mi o to, że mamy tutaj taki bym powiedział, zaczątek takiego czegoś fajnego, no bo jest taka droga, jest taka ulica, są znaki drogowe, których nie da się za bardzo przestawić, więc trzeba myśleć, gdzie się jeździ, no i dajcie znać w komentarzu po prostu, czy wam się to podoba. A my idziemy zbierać to pole. Byłbym zapomniał. Tu mam traktor, który został sobie i tak pomyślałem sobie, przejadę się tym traktorem no i doszedłem do wniosku, że jednak się nie przejadę. Nie wiem, zmieniłem zdanie w trakcie, pomyślałem, dobra, wezmę ten traktor, bo ten jest mocniejszy, on jest taki potężny, swoją drogą też obsługuje IC, czyli Interactive Control, więc to też jest bardzo fajna rzecz. No i okazuje się, że mogłem sobie otworzyć na przykład tutaj tylną szybę, bardzo fajna, ładnie, tak powinno być, uważam, z każdą maszyną w Farmingu 25, każda powinna mieć obsługę IC po prostu w standardzie, no ale niestety na razie czegoś takiego nie ma i chyba nie będzie. Jedziemy w takim razie zbierać teraz to pole. No tak się składa, że plany były nieco inne. Planowaliśmy zbierać tę to pole już za pomocą kombajnu, ale jak widzicie, Not Farming zaczął zbierać ją za pomocą tej oto prasy, no więc ja nie będę gorszy. Ja też w takim razie pozbieram za pomocą tej prasy. No, prawda jest taka, że pole z tą topolą nie jest zbyt duże, ale topola to jest prawdziwa żyła złota. Na tym można zarobić miliony. Gdybyśmy tutaj mieli obsiane topolą jakieś gigantyczne pole, albo inaczej obsadzone, bo to bardziej sadzarką się tu wjeżdża, no to mielibyśmy możliwości zarabiania kosmicznych pieniędzy. Naprawdę topola to jest coś, na czym można się dorobić. Bardzo mi się podoba ta roślina, ponieważ dzięki niej można zarabiać po prostu krocie. Z topoli powstają zrębki, a zrębki w Farmingu 25 są bardzo dużo warte. Za 1000 litrów zrębków możemy dostać nawet 1600 zł. Oznacza to, że jedna taka bela może być warta 3200 zł. Oczywiście jak gracie na dolarach, euro czy tam czymś innym, to macie dokładnie te same wartości, tylko że w euro, no bo ja nie mam tutaj przeliczania walut. Gdybym miał włączone przeliczanie walut, to musiałbym sobie tę wartość, na przykład 3200, pomnożyć, no razy jakieś
4,20, bo chyba taki przelicznik tutaj jest w farmingu, no i wtedy byłbym w stanie zarobić 13 000 złotych na takiej jednej beli. No bo widzicie, że ja mam tutaj złotówki, korzystam z moda Additional Currencies na to, żeby tego typu właśnie złotóweczki tutaj mieć, no ale prawda jest taka, że ja nie mam włączonego przeliczania walut, więc wszystkie ceny nominalnie są takie same, tylko zmieniona jest waluta. Teraz pojechałem, sprzedałem właśnie te zrębki w belach, okazało się, że zarobiłem nieco ponad 60 000 złotych. Czy to jest wynik dobry, czy nie? Osobiście uważam, że tak, dlatego że mamy luty, nie jest to najlepszy miesiąc już na sprzedaż zrębków, no a mimo wszystko zarobiliśmy na tym bardzo dużo pieniędzy. Znowu z tego pola zarobimy ponad 100 000. To jest świetna wiadomość. No ale teraz mamy kolejną wiadomość. Zbieramy szpinak. Po raz pierwszy. Teraz szpinak jest zbierany za pomocą tych ręcznych wózków. Ten mocik naprawdę mi się podoba, ponieważ on wbrew pozorom nie dość, że świetnie wygląda w takim starcie od zera, to jeszcze dodatkowo jest bardzo OP. Naprawdę, to są maszyny, którymi naprawdę można wydajnie pracować. Ja się tego nie spodziewałem, ale to są ręczne maszyny, ręczny sprzęt, które naprawdę świetnie się sprawdzają. A wiecie gdzie najlepiej? W trybie multiplayer, bo macie na przykład 3 takich ziomeczków, albo 4, albo 5, 8, 10, każdy z nich ma taką swoją maszynę, jakiś taki swój wózeczek, każdy z nich robi coś, no i macie naprawdę możliwość zrobienia tutaj bardzo szybko różnych prac. Szczególnie korzystne jest to właśnie w przypadku wykopków buraków, wykopków marchewek, pasternaku, ponieważ nie za bardzo są maszyny, które będą dużo bardziej wydajne, a to są uprawy, na których można zarobić naprawdę grube pieniądze. No i my sobie teraz jedziemy, zbieramy ten szpinak, staramy się jakoś tak jechać na zakładkę, niestety ten szpinak nie rośnie w takich rządkach, by łatwo można się było zorientować, gdzie ten szpinak jest, a gdzie go jeszcze nie ma, dlatego musimy jeździć tak troszeczkę inaczej. Notfarming teraz pojechał troszeczkę jak chomik w serii z widzami, czyli dosłownie przez środek, no ale widać, że dzięki tej naszej metodzie bardzo szybko jesteśmy w stanie zebrać ten szpinak. Tutaj akurat rozładowujemy się troszeczkę inaczej, ponieważ rozładowujemy się również do skrzynek, ale do skrzynek, które mają nieco mniejszą pojemność, bo dokładnie 1000 litrów. Możemy to robić w trakcie jazdy. Dzięki temu nie musimy się zatrzymywać, ponieważ jak tylko przekroczę 1000 litrów pojemności w tym moim magazynku tutaj, to jestem w stanie wcisnąć klawisz I, no i wtedy oczywiście cała paleta zostaje za mną zrespiona. Okej, robimy ostatnie przejazdy. Tutaj zderzyłem się delikatnie z Farming Geniusem, wyładowałem ostatnie palety szpinaku, no i słuchajcie, wygląda na to, że szpinak został zebrany. Oczywiście zostawiamy go teraz na polu, ponieważ szpinak za kilka miesięcy znowu wyrośnie po raz drugi, da plony następne, natomiast my teraz musimy się zastanowić, ile pieniędzy tak naprawdę będziemy w stanie zarobić na tym szpinaku. W ogóle to jeszcze znalazłem tutaj bardzo fajny taki, nie wiem, garaż. O, popatrzcie, tu jest połączenie tych dwóch wiat i to naprawdę świetnie pasuje do tego traktorka. Mega dobre miejsce, po prostu jakby taki dedykowany garaż właśnie na ten traktor. No i zobaczcie, mieliśmy niecałe 75 000. Ile my zarobimy? No powiem szczerze, szpinak, czy to się opłacało? No zobaczcie sami, no dostaliśmy 5000 złotych za jedno takie pole. Czy to jest wynik zły? Nie. Tutaj oczywiście jeszcze będzie drugi zbiór szpinaku, jeżeli nie zniszczymy tej rośliny w jakiś sposób. No ale mimo wszystko, no dysproporcja jest gigantyczna. Ja wiem, że to pole Topoli jest pewnie 2 razy większe od tamtego pola, ale mimo wszystko my już tutaj zarobiliśmy ponad 60 000, a tam zarobiliśmy tylko 5. No nie jest to najbardziej korzystna roślina, no nie oszukujmy się. I ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem. Dlaczego Giants robi aż tak dużą dysproporcję w różnych roślinach? Dlaczego niektóre rośliny są tak bardzo OP, jak na przykład taka topola, którą jeżeli zbierzemy sobie w odpowiednim miesiącu, to zarabiamy tak gigantyczne pieniądze, że głowa mała. Nawet gdyby zebrać topolę, nie wiem, w czerwcu, kiedy płacą za nią pewnie 5 razy mniej, to i tak bylibyśmy do przodu. I tak bylibyśmy w stanie zarobić kupę pieniędzy. A z drugiej strony pojawia się taki szpinak, który i tak nie jest tragiczny, bo daje 2 plony, ale może być fasolka zielona, albo na przykład groch. No i słuchajcie, gracie sobie normalnie, chcecie zarobić na grochu, pożyczacie tą maszynę, ten kombajn do zbioru, jeżeli gracie realnie, i zdajecie sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wasze pożyczenie to jest na przykład 8-10 hektarów zbioru. Bo tyle musicie wydać pieniędzy, inaczej, musicie wydać tak dużą ilość pieniędzy, że tak naprawdę wam się to nigdy nie zwróci. Ja tego po prostu nie rozumiem. Ja nie wiem, dlaczego tak to wygląda, że niektóre rośliny, zwłaszcza nowe, czyli rośliny, na które powinien być w sumie hype, są tak bardzo słabe. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, dlatego że to powinno być zupełnie inaczej. Nie chodzi mi o to, żebyśmy się wrócili do Farminga 15, gdzie wystarczyło ściąć 2 drzewa do rzeki i można było sobie kupić, kurde, nowe auto. No nie, no to też nie o to chodzi, ale mimo wszystko była kiszonka niesamowicie opłacalna w poprzednich farmingach, teraz trochę mniej. Teraz mamy topolę, która jest opłacalna tak bardzo, że ja nie wiem, czy w ogóle nie powinniśmy uprawiać tylko i wyłącznie topoli. No bo zobaczcie, jedna taka bela potrafi być warta
2000. To jest dopiero śmiech na sali. 3000 potrafi być warta, jeżeli oczywiście mamy idealny miesiąc. No ale dobra, no skoro tak, to spoko, my tego nie modyfikujemy. Lecimy w takim razie teraz dokończyć oczywiście zbiory topoli, bo jak widzicie mamy tutaj bardzo dużo mijaczków, a my tych mijaczków nie chcemy zostawiać. Zależy nam jednak na tym, by ta topola była zebrana od początku do końca. A, i wiecie co? Topole można zbierać oczywiście w sposób nierealny, bo są do tego specjalne headery, są do tego specjalne kombajny. Pokażemy wam to jeszcze w tej serii, także spokojnie. Jeszcze się tego doczekacie. O, i Notfarming się zablokował. Proszę bardzo. A wiecie o co? O Belę. Bela wypadła, Notfarming się zablokował i Farming Genius musiał mu pojechać w takim razie pomóc. Na szczęście się udało i teraz słuchajcie, ja dokończę tutaj robić prawdopodobnie zbieranie tej topoli. Zostało jeszcze kilka malutkich mijaczków. Zrobimy sobie skręt w prawo. Zebraliśmy całą tą topolę w sposób 100% realny. Te maszyny, ta prasa tak naprawdę jest normalnie dostępna w grze. To nie jest żaden mod, bo też były takie pytania: ej, co tu się wydarzyło? Co się tutaj stało? Oj, jak on mnie zablokował? Ja nie wiedziałem, słuchajcie, że tutaj normalnie ta tylna ściana jest ruchoma. Ale jaja. Ależ on mnie zablokował. A no, Farming Genius też nie wiedział, że jak kliknie sobie coś, to będzie tutaj mnie podnosił i mnie zablokuje. No, powiem wam, że to nie było w żadnym wypadku reżyserowane. To po prostu była taka sytuacja, która wystąpiła nagle i nie byliśmy na to w ogóle przygotowani. No ale skoro wystąpiła, trzeba było sobie jakoś tutaj poradzić. Lecimy teraz zobaczyć, jak nasz pracownik kosi sobie trawy. W ogóle zarobiliśmy na tej topoli bardzo dużo pieniędzy, więc pomyślałem, trzeba w takim razie te pieniądze w coś zainwestować, czyli zrobimy to, co lubię robić chyba najbardziej w farmingu. Teraz pieniądze zostały zarobione, więc czas je mądrze wydać. Poszedłem sobie do sklepu, żeby znaleźć, która zagroda dla owiec będzie najbardziej opłacalna. Oczywiście nie chciałem wydawać teraz milionów monet, tylko chciałem kupić coś, co będzie w miarę duże, ale jednocześnie w miarę tanie. Znalazłem tutaj zagrodę, która została dość mocno przerobiona w stosunku do tego, co mamy w Farmingu 25 w podstawce gry i mamy tutaj zagrodę, która może pomieścić 302 zwierzątka. Dokładnie to 300, ale okazało się, że prawdopodobnie ten płot jest nieco większy, więc mamy 302. Oczywiście mnie to bardzo cieszy. Teraz jednak trzeba będzie te zwierzęta jakoś nakarmić. Kupiłem ich dokładnie 100, więc weźmiemy sobie oczywiście odpowiednie maszyny i pojedziemy od razu wszystko ładnie ogarnąć. Zacznijmy od tego, by wziąć jeszcze jakąś prasę. Na początku myślałem, że wezmę sobie taką specjalną zgrabiarkę, którą się podłącza naprzód ciągnika. Potem jednak doszedłem do wniosku, że nie ma to większego sensu. Zapytacie pewnie dlaczego? Już wam tłumaczę. Zgrabiarka do przodu jest bardzo dobrym sposobem, jeżeli mamy standardową prasę z tyłu. Jednak ja mogłem się wyposażyć od razu w prasę, która miała wbudowaną zgrabiarkę. Dzięki temu nie potrzebowałem tak mocnego ciągnika do obsługi tego zestawu. Swoją drogą ten Ford powinien w zupełności wystarczyć, jednak niestety wiadomo, co jest warty Ford. Kto tam zna, to wie, różnego rodzaju żarty motoryzacyjne. Prawda jest taka, że ten Ford jest niestety bardzo wolny. Rozpędza się do zawrotnych 22 km na godzinę. Oczywiście nie ma tutaj z tyłu przyłącza na wał napędowy, dzięki czemu absolutnie ta prasa z tyłu nie ma prawa działać. Naprawdę? No to patrzcie, podtrzymajcie mi w takim razie herbatę i jedziemy na pole sprawdzić, czy to wszystko zadziała. Moja prasa jest wyposażona w specjalną zgrabiarkę o szerokości roboczej wynoszącej 20 metrów. Swoją drogą, kiedyś pokazywałem tego typu moda, już wam tłumaczyłem, jak on dokładnie działa. Mega naprawdę sprawa. I okazuje się, że nasz Fordzik radzi sobie bardzo dobrze. Jedzie co prawda te 14-15 km na godzinę, czyli w miarę szybko. Dodatkowo ta prasa jest jeszcze wyposażona w coś takiego jak Bale Collect, tak się to nazywa. Jest to ten specjalny, jest to ta taka dodatkowa przyczepka, która zmagazynowuje te 3 bele i potem rozładowuje je po prostu naraz. Tak się składa, że tutaj pracownik zajechał i dokończył swoją pracę. Chciałem go przestawić, zanim Notfarming przyjdzie i odjedzie tutaj traktorkiem, no ale okazało się, że w miarę fajnie udało mi się obrócić traktorek, więc żadnych strat tutaj nie było. Przy okazji tak sobie patrzę, soja już wyrosła, więc będzie można zrobić jej żniwa, ona pięknie rośnie sobie w rządkach, no a my teraz musimy skręcić jeszcze w prawo i będziemy robić kolejne bele. Te bele są nieco inne od tych wszystkich, które zrobiliśmy do tej pory. Tamte bele białe, owinięte, to będą bele kiszonki. Zarabiamy na nich w taki sposób, że po prostu sprzedajemy te kuleczki prosto do skupu. Tutaj jednak będzie sytuacja miała zupełnie inaczej wyglądać. Mamy bele, które będą zamienione, można powiedzieć, na pieniądze, ale poprzez kozy. Tak cały czas sobie myślę, że mamy barany, ale nie, my nie mamy baranów, my mamy kozy, bo to na kozach najwięcej można zarobić w Farmingu 25, to one są bardzo opłacalne, ale to nie tak, że owce i barany są nieopłacalne, to nie, to owce i tak są bardzo opłacalne i można bardzo dużo na nich zarobić, więc polecam wszystkim, ale mimo wszystko kozy są lepsze, moim zdaniem, no a skoro mamy możliwość sprzedaży tutaj koziego mleka, mamy możliwość zbudowania sobie w razie czego jeszcze mleczarni, no to trzeba z tego skorzystać po prostu. No i teraz mamy taką sytuację,
że tam w oddali robione jest kolejne pole, robi je pracownik wykorzystujący moda Courseplay, a my jesteśmy tutaj i tak naprawdę każdy z nas ma jakieś swoje zadanie. Ja w tej chwili kończę robienie beli. Not Farming? No, nie zgadliście, ale tak, Not Farming kosi trawę, a Farming Genius jeździ sobie w tym momencie zielonym Deutz-Fahrem, zupełnie nie wiem dlaczego, tak troszeczkę, nie wiem co on tam robi. Farming Genius tutaj przyszedł zobaczyć, bo pierwszy raz widział na oczy w ogóle taką wielką maszynę, więc on sobie będzie teraz podziwiał ten sprzęt, a ja szybciutko pójdę i wrzucę od razu kilka beli prosto tutaj do naszych owieczek. A czekajcie, czy ja kupiłem owce? Czy ja właśnie kupiłem owce? Przecież ja miałem kupić kozy. O kurde, ja kupiłem owce. Ojoj, 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 ojoj. Zdarza się, czasami takie pomyłki się zdarzają, bo ja cały czas mówiłem o tym, że kozy są lepsze, że na kozach się więcej zarabia, a ja kupiłem sobie barany. Aha, okej, dobra, no to cofam wszystkie złe rzeczy, które powiedziałem o baranach. Nie no, nic złego nie powiedziałem, ale prawda jest taka, że w takim razie mamy owce. Ja powinienem kupić kozy, kupiłem owce, czasami tak się zdarza i tak na tym zarobimy kupę hajsu, ale po prostu będziemy musieli zarobić to na 2 razy, bo dorzucimy sobie kozy następnym razem. A na razie ja wrzucam tutaj jeszcze specjalny silos, a my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Do zobaczenia!